Cześć, dzisiaj przedstawię Ci dwie najlepsze wersje gry w Oszusta. Gra ta często również jest nazywana cyganem lub tkaczem. W Oszusta może grać od 2 do nawet 8 osób. Przy grze w 2 osoby polecam grać małą talią od asa do 9, w skład której wchodzą 24 karty. Przy grze w 3 lub 4 osoby pełną talią składającą się z 52 kart, a przy grze od 6 do 8 osób 2 taliami. Warto dodać, że w Oszusta gra się bez jokerów. Rozdający pierwszą kartę kładzie na środku stołu, a pozostałe rozdaje pomiędzy graczy, zaczynając od gracza siedzącego po jego lewej stronie. Oszust jest jedną z nielicznych gier, gdzie karty dokłada się do stosu koszulkami do góry, czyli tak, żeby przeciwnicy nie mogli ich zobaczyć. Ja w tym poradniku karty posegreguję, ale pamiętajcie, że segregując karty w prawdziwej grze możecie być bardziej przewidywalni, ponieważ przeciwnicy mogą widzieć, z jakiego miejsca kartę wyciągacie i domyśleć się, jaki jest ich kolor lub wartość. A w tej grze im mniej jesteś przewidywalny, tym lepiej. Zaczyna gracz, od którego zaczęliśmy rozdawać karty. Tutaj jest to zielony. W pierwszej wersji gry można dołożyć do stołu tylko jedną kartę, która pasuje wartością lub kolorem. Zielony posiada trójkę karo, która pasuje kolorem i asa pik, który pasuje wartością. Jeżeli nie chce oszukać, dołoży jedną z tych dwóch kart koszulką do góry. Natomiast jeżeli zdecyduje się oszukać, dołoży jakąkolwiek inną kartę. Zobaczmy teraz szybko, jak może wyglądać nasza rozgrywka. Zielony na asa karo dokłada trójkę karo pasującą kolorem koszulką do góry. Warto wspomnieć, że w tej wersji gry nie mówimy na głos, jaką kartę dokładamy. Niebieski również dokłada pasującą kartę. Pomarańczowy posiada dużo kart w tym kolorze, więc nie ma potrzeby, aby oszukiwał. Czerwony również zagrywa pasującą kartę. Zielony jest w trudnej sytuacji, ponieważ ma tylko jedną pasującą kartę, czyli asa pik. Postanawia więc oszukać. Jeżeli następny gracz, czyli w tym przypadku niebieski, podejrzewa swojego poprzednika o dołożenie niepasującej karty, może puknąć w stół lub powiedzieć oszust. Następnie odkrywa on ostatnią kartę, sprawdzając, czy pasuje ona kolorem lub wartością do ostatniej odkrytej karty, czyli w tym przypadku asa karo. Podejrzenia niebieskiego okazały się trafne. Gracz, który oszukał, bierze do ręki wszystkie karty poza ostatnią odkrytą, czyli asem karo. Osoba, która ciągnęła kartę ze stosu, wznawia rozgrywkę i dokłada nową kartę, do której pozostali będą dokładać. Zobaczmy kolejny przykład. Zielony dołożył 7 pik, więc teraz kartą pasującą będą wszystkie piki i 7. Niebieski dodaje pasującą kartę, pomarańczowy również, czerwony dodaje 7 tref, która pasuje wartością, zielony asa pik i niebieski dodaje damę pik. Pomarańczowy jest w trudnej sytuacji. Nie ma już żadnej pasującej karty, więc może oszukać lub sprawdzić swojego poprzednika. Tym razem niestety sprawdzenie okazało się błędne. Jeżeli sprawdzający gracz nie ma racji, to on bierze wszystkie karty poza ostatnią odkrytą, czyli 7 pik. I teraz on dodaje nową kartę, do której dokładają pozostali gracze. Cofnijmy się na chwilę do początku, żeby wspomnieć o jeszcze jednym sposobie na oszustwo. Gracz może spróbować dołożyć więcej niż jedną kartę koszulką do góry, co będzie oszustwem. Jest to tak zwana podkładka. Dowolny gracz, który to zauważy, może rozsunąć karty ze stosu i jeżeli oszust zastosował podkładkę, to musi wziąć do ręki wszystkie karty, poza ostatnią odkrytą. I analogicznie, jeżeli okaże się, że nie została zastosowana podkładka, to osoba sprawdzająca musi brać do ręki wszystkie karty, poza ostatnią odkrytą. Jeżeli gracz dołoży ostatnią kartę i zostanie sprawdzony, to i tak to nic nie zmieni, nawet jeżeli jest oszustem, ponieważ oszust i tak wznawia rozgrywkę, więc czerwony oszukując daje trójkę kier i wygrywa. W następnym rozdaniu grę zaczyna kolejna osoba. Tutaj byłby to niebieski. W drugiej wersji gry rozdajemy wszystkie karty pomiędzy graczy i zaczyna ten gracz, który posiada 2 kier. Daje on ją na środek stołu. Grając na jedną talię, można dołożyć od 1 do 4 kart o tej samej wartości. Gracz kładący kartę lub karty mówi na głos, ile kart położył i jakiej są wartości. Zadeklarowana wartość karty musi być większa lub równa od zadeklarowanej wartości poprzedniego gracza. Jeżeli na stole jest tylko 2 kier, tak jak jest w tym przypadku, gracz może dołożyć dowolną kartę lub karty. Pomarańczowy położył 4 kier i mówi 4 lub 4. Nie mówimy natomiast koloru, tylko samą wartość. Teraz czerwony musi zadeklarować 4 lub więcej. Czerwony postanawia pozbyć się 2, czyli najniższej karty z ręki, ale nie może powiedzieć 2. Musi powiedzieć co najmniej 4, ponieważ taką wartość zadeklarował pomarańczowy. Mówi więc 4. Tutaj musicie ustalić, czy sprawdzenia może dokonać tylko jeden gracz, który jest następny, czy dowolny. Ja w tej wersji gry preferuję to drugą opcję, czyli dowolny gracz może sprawdzić. Zielony posiada aż 2 czwórki, więc postanawia sprawdzić czerwonego, pukając w stół i zobaczyć, czy oszukuje. Zielony odsłania ostatnią kartę dołożoną przez czerwonego i jego oczom ukazuje się 2, co oznacza, że czerwony gracz oszukał. Gracz, który oszuka, bierze wszystkie karty do ręki, oprócz 2 kier. I to on zaczyna rozgrywkę. I podobnie jak w tamtej wersji gry, jeżeli okazałoby się, że zielony nie ma racji i gracz czerwony nie oszukuje, to zielony musiałby wybrać wszystkie karty ze stosu, oprócz 2 kier i to on zaczynałby rozgrywkę. Tutaj czerwony ciągnął karty, a więc on wznawia grę. Zobaczmy teraz, co się stanie, jeżeli czerwony dołoży więcej niż jedną kartę. Czerwony dokłada 3 trójki i mówi na głos 3 trójki. Tutaj w przypadku sprawdzenia przez innego gracza
gracza można grać jednym z dwóch wariantów. Pierwszy jest taki, że można odkryć wszystkie karty dołożone przez gracza, którego podejrzewamy o oszustwo i na podstawie tych kart zobaczyć, czy gracz oszukuje. Drugi wariant polega na tym, że wybieramy tylko jedną dowolną kartę z tych, które dał gracz podejrzewany o oszustwo. Jeżeli ta karta okaże się tą, którą zadeklarował gracz, którego podejrzewamy, oznacza to, że nie oszukuje. Jeżeli natomiast karta, którą sprawdzimy, okaże się inna niż tą, którą zadeklarował, to wtedy gracz oszukuje i to on musi ciągnąć wszystkie karty. Zobaczmy jeszcze patową sytuację, która może się pojawić w naszej rozgrywce i sprawdźmy, jak z niej wybrnąć. Zielony wznawia grę i dokłada 2 dwójki, mówiąc 2 dziesiątki. Jeden z graczy postanawia go sprawdzić. Okazuje się, że zielony oszukał i bierze do ręki 2 dwójki i znowu wznawia grę. Zielony znów dokłada 2 dwójki i mówi tym razem na przykład 2 damy. Znowu jest sprawdzony i ponieważ oszukuje, bierze te karty do ręki. Sytuacja taka mogłaby trwać w nieskończoność. Dlatego po drugim takim oszustwie zielonego, zielony bierze karty, ale grę wznawia następny gracz, tutaj niebieski. To do jakiego momentu gracie zależy od was. Czasami gra się kończy, jeżeli wygra jeden gracz, a czasami gra się do ostatniej osoby. Jeżeli chcecie grać na punkty, to ostatnia osoba dostaje 0 punktów, przedostatnia 1, następna 2, 3 i tak dalej w zależności od liczby graczy. Napisz w komentarzu, która z tych wersji bardziej przypada ci do gustu i czy jesteś graczem, który lubi oszukiwać, czy wręcz przeciwnie i jak to się przekłada na końcowy rezultat. Dzięki za obejrzenie tego materiału i zapraszam cię do subskrybowania, lajkowania i oglądania innych moich filmów. Cześć!